Witam, witam. Dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobiłam topik na siebie, ale myślę, że ten wzór można dopasować do każdej figury, a dodatkowo pod biustem jest zabezpieczenie sznureczkiem, by wszystko leżało tak, jak trzeba. Tutaj topik zrobiłam zawiązywany na karku, ale można dopasować sobie ramionczka zapinane z tyłu. Wszystko zależy od inwencji twórczej. Tutaj zużyłam na ten rozmiar 46 włóczki koton, 3 motki po 50 g czarnej i 1 motek czerwonej. Również użyłam tu 4 guziczków do zapinania na przodzie, ale można zastosować gęściej, w zależności od długości, jaka będzie zrobiona. Zaczynam od zrobienia miseczek. Przerabiam 10 oczek łańcuszka. A następnie półsłupkami na powrocie, czyli jedno oczko łańcuszka dodatkowo i wbijam się pierwsze oczko i przerabiam 10 półsłupków. Dodaję nową nitkę, z tym, że tu nie przerabiam ostatniego oczka, nie zamykam czerwoną, tylko zamykam już nową czarną nitką. Jedno oczko łańcuszka. Odwracam i przerabiam teraz 10 półsłupków. Na szczycie wbijam się w oczko łańcuszka i przerabiam w tym oczku 3 półsłupki, a następnie z drugiej strony przerabiam 10 półsłupków. Jeżeli nawet wyjdzie mi 10. półsłupek poniżej, to śmiało go wbijam, tak by ilość oczek mi się zgadzała. Odwracam oczko łańcuszka i przerabiam 11 półsłupków. Na szczycie natomiast 3 półsłupki w jedno oczko i w dół przerabiam 11 półsłupków. Przy 11 oczku, ostatnim, zmieniam kolor i zamykam to oczko na czerwono. Dociągam nitki, tak żeby nie ściągać za mocno, ale też nie za lekko. Odwracam i przerabiam oczko łańcuszka i tu, kiedy zmieniam kolor i robię pierwsze pod górę, to przerabiam parzystą liczbę oczek, czyli w tej chwili będzie to 12 półsłupków. Na szczycie tradycyjnie 3 półsłupki w jedno oczko i na powrocie 12 w dół. I drugi rząd tym samym kolorem. Zaczynam od oczka łańcuszka i przerabiam drugi rząd tego samego koloru, zawsze liczbę nieparzystą, czyli tu w tym przypadku teraz będzie 13. Liczba oczek oczywiście w każdym rzędzie z jednej strony rośnie o jedno oczko, czyli w sumie po przerobieniu całości jest o 2 oczka więcej. Zawsze na szczycie przerabiam 3 oczka w jednym, 3 półsłupki i z powrotem robię tyle samo oczek, co na pierwszym
brzegu na tej krawędzi pierwszej, robię to samo na krawędzi drugiej. Ostatnie oczko zamykam już nowym kolorem, dociągam nitkę i zaczynam oczkiem łańcuszka i przerabiam ponownie. Robię tak aż do momentu u mnie będę miała 39 oczek w drugim rzędzie. Dostosowujemy to oczywiście rozmiar do swoich potrzeb. U mnie wielkość wygląda w ten sposób. Kontynuuję robienie. Tak jak mówię, tu jest 39 oczek. Kiedy przerobię 2, zacznę łączyć i pokażę, jak robić dalej. Teraz chcę zmierzyć, ile potrzebuję pod biustem. W tym celu, jak widać, tu jest zaokrąglone, więc to mierzenie będzie lekko utrudnione. W tym celu składam dokładnie na pół obydwie części. Ważne tutaj dół, żeby równo na pół było złożone. Przykładam razem i tu, jak widać, już będzie mi łatwiej mierzyć. Przykładam centymetr, mam 28 i to mnożę razy 2, czyli 54 cm w tej chwili mam zrobione. Mierzę, ile potrzebuję pod biustem szerokości, licząc to w ten sposób, że tu będę miała łączenie, a na plecach będę przerabiać w całości. Tak więc różnicę dobiorę oczkami z tyłu i połączę z drugą stroną. Tutaj będzie łączenie i będą guziczki. Przerabiam więc teraz w taki sposób. Tutaj, gdzie mam zakończoną robótkę, czarnym kolorem, czerwony zostawiam, a czarnym przerabiam. Zaczynam od oczka łańcuszka i wbijam się półsłupkami po 2 półsłupki w każdy kolor. Jak widać, chowam nitkę, przerabiając w ten sposób. Nitki, które przeciągałam przy zmianie kolorów, maskuję, przerabiając tutaj pierwszy rząd tymi półsłupkami. Przerobiłam 62 półsłupki, dalej nabieram oczka, centymetrów tyle, ile potrzebuję do przerobienia na plecach. U mnie wychodzi 10 oczek, to jest niecałe 5 cm, więc u mnie to jest 80 oczek, 40 cm. I teraz przechodzę do drugiej strony. Tutaj miałam zostawione oczko ostatnie, więc sobie przerobię je tu razem jako pierwsze. Zaciągam tamtą nitkę i będę je maskować i przerobię tutaj też półsłupkami. W każdym kolorze po 2
i maskuję nitki, które wystają. Przerabiam ponownie 62 półsłupki. Mam więc przerobione 62 oczka, 80 oczek na łańcuszku i 62 oczka na drugiej stronie. Przerabiam teraz z powrotem półsłupkami. W sumie u mnie wyjdzie 204 półsłupki. Zaczynam oczkiem łańcuszka i przerabiam. Następny rząd przerabiam słupkami. Zaczynam od 2 oczek łańcuszka i przerabiam 204 słupki. Oczko w oczko. Czwarty rząd przerabiam ponownie tylko półsłupkami. Zaczynam od oczka łańcuszka i przerabiam 204 półsłupki. Czyli mam przerobione 2 rzędy półsłupkami, 1 rząd słupkami i 1 rząd półsłupkami, 4 rzędy. Dokładam teraz ponownie czerwoną nitkę, z tym, że tradycyjnie przy łączeniu ostatnie oczko przerobię już nowym kolorem. Zaciągam, zostawiam tą nitkę, przerabiam oczko łańcuszka i półsłupkami teraz przerabiam 204 oczka, maskując nitkę, jeżeli ją obcięłam wcześniej, lub przerabiając normalnie, jeżeli tej nitki nie ucinałam. Przerabiam tak czerwonym kolorem 2 rzędy, czyli tam i z powrotem. Przerobiłam dalej wzorem w taki sposób. Element, który powtarzam w rzędach, to jest 2 rzędy półsłupkami czarnymi, 1 rząd słupków czarnych i na powrót 1 rząd półsłupków czarnych, a następnie 2 rzędy półsłupkami albo czarnych, albo czerwonych. I to powtarzam na całej długości mojego korpusu. Także przeskakiwałam jeden motyw, gdzie tutaj mogłabym robić czerwonym kolorem i przerobiłam na 21 cm długości od podbiustu do końca. Oczywiście tą długość regulujemy sami wedle własnej potrzeby, tak samo jeżeli chodzi o wzór. Stosowałam dlatego słupki, po pierwsze, żeby nie było jednolite, a po drugie, by mieć możliwość zrobienia tutaj dziurek na guziki. Co mi teraz zostało? Tutaj, gdzie zmieniałam kolory, jak widać, ta nitka niefajnie wygląda, więc teraz na powrocie będę ją maskować. Przerobię do końca góry miseczki i tu będę robiła ramionczka. Tak więc kontynuując, czarną nitką zaczynam od oczka łańcuszka na szczycie i przerabiam półsłupkami w otwory, które mi się tutaj tworzą. W bok słupka wbijam się 2 razy. I dalej. W miejscu, gdzie jest nitka przeciągana, maskuję, wrabiając w ten sposób. By jak najmniej było ją widać.
To samo robię w miejscu, gdzie są czerwone rzędy. Tu, gdzie jest czerwony kolor, jest przeplatana czarna nitka, więc pamiętam, żeby ją też wrobić. Jestem w miejscu, gdzie się zaczyna miseczka. Przerabiam ostatni półsłupek w miejscu, gdzie jest łączenie i dodatkowo w tym miejscu dorabiam jeszcze jeden półsłupek w to samo oczko i robię dalej, aż dojdę prawie do szczytu miseczki. Jestem w ostatnim oczku przed rozszerzeniem, gdzie się wbijałam 3 półsłupki w jedno oczko i tu zacznę przerabiać łańcuszek i zrobię teraz na długość ramionczka. Ramionczka mogę zrobić na taką długość, by się wiązały jeden z drugim lub żeby się zapinały z tyłu na plecach bluzki. U mnie jest to 80 oczek i ja będę zawiązywać, ale podobną długość zrobiłabym, gdybym chciała zapinać na plecach na guziczki. Na powrocie przerabiam 80 półsłupków. Przedostatnie i ostatnie oczko łączę tutaj z następnym oczkiem ścisłym. Mam przerobione półsłupkami i teraz dorabiam jeszcze jedno oczko ścisłe i na powrót będę robić teraz słupkami. Przekładam tu, żeby nitka nie była zaplątana i robię słupkami na całej długości. Po przerobieniu słupkami do końca robię teraz na powrocie półsłupkami, zaczynając od oczka łańcuszka, przerabiam na powrót. Przechodzę teraz na bok miseczki i kieruję się w stronę pleców. Przerabiam oczywiście półsłupkami. Tu nawet zrobię jedną redukcję, by to ramionczko mi się tak kierowało w dół i przerabiam dalej. Gdy dochodzę do łączenia miseczki z dorabianym dalszym ciągiem, wbijam się w 3 kolejne oczka, czyli mam w sumie 4 nitki na szydełku i przerabiam razem, czyli robię redukcję 3 oczek. I robię dalej półsłupkami na plecach. Aż do następnego łączenia drugiej miseczki. Kiedy dochodzę do łączenia z miseczką, ponownie wbijam w 3 oczka, w tym środkowe jest tutaj na łączeniu i te 4 nitki przerabiam razem, czyli robię redukcję i przerabiam do góry w miejscu, gdzie jest szczyt miseczki. Ponownie jestem w miejscu, gdzie się zaczyna rozszerzenie z 3 oczek i tutaj przerabiam 80 moich oczek łańcuszka ponownie. I dokładnie jak w poprzednim ramionczku przerabiam z powrotem półsłupkami. Następnie ponownie słupkami cały rząd i na powrocie półsłupkami, by uzyskać takie samo ramionczko.
Ponownie tu na końcu robię redukcję z 2 na szczycie i przerabiam w dół półsłupkami. Taką samą redukcję jak z drugiej strony robię tutaj na przejściu z miseczki i wykańczam teraz brzeg korpusu, by to ujednolicić, tak samo półsłupkami w dół. Tak wygląda wykończenie tego brzegu. Teraz przejdę do przyszywania guzików. Odwieczny mój problem, z której strony przyszyć guziki. Żeby to zapamiętać, wyszukałam historię, którą Wam opowiem. Być może to ułatwi też komuś, tak jak mi, zapamiętanie. Guziki dla pań przyszywamy z lewej strony ubrania. Było to spowodowane tym, że służące pomagające ubierać swoim paniom suknie miały łatwiejszy dostęp do rozpinania i zapinania guzików właśnie od tej strony. Panowie natomiast mają guziki po prawej stronie. Było to uwarunkowane tym, że broń czy sakwy najczęściej były chowane pod ubraniem i praworęcznym panom łatwiej było tą rękę wsunąć pomiędzy zapięcie, jeżeli było właśnie uchylone od prawej strony. Tu w mojej bluzeczce przyszywam guziki w miejscach, gdzie są słupki. Tam naturalnie zrobiły się otwory, gdzie mogę spokojnie zapiąć średniej wielkości guziczek. Ja tu przyszyłam co drugi rząd, gdzie są słupki, a pod biustem przewlekam co drugie oczko słupka w pierwszym rzędzie, sznureczek, który przerobiłam łańcuszkiem. Długość dostosowuję odpowiednio do swojego obwodu pod biustem, plus jeszcze zapas na zawiązanie. Daje mi to pewność, że miseczki trzymają się w miejscu, gdzie powinny być i nic nie ucieka i topik jest bardziej stabilny w miejscu podtrzymujący właśnie biust. Po takim zabiegu moja bluzeczka jest skończona i topik prezentuje się właśnie w taki sposób. Na modelce wcale nie idealnej, ale jak widać na moim przykładzie, bluzeczkę można dostosować do swoich potrzeb. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję, że tu ze mną jesteś. Jeżeli się podoba, daj mi kciuk w górę, zasubskrybuj, skomentuj. A ja za dzisiaj dziękuję i zapraszam po więcej.